Aby do lata, kochani, aby do lata. No nic, siedzę właśnie przed komputerem, odpisuję na wasze komentarze. A tak w ogóle, dzień dobry, witam was na moim kanale Życie bez scenariusza z zachodniej Australii, okolice Perth. Pani Dorota Roberts. Bez przesady, 16 lat w jednej firmie, żaden fenomen. Wielu ludzi pracuje w Australii w jednej firmie wiele lat. Ja pracuję w jednej firmie 25 lat, a współpracownicy niektórzy nawet 40 lat. Jeśli chcesz pracować w swoim zawodzie, aby pozostać w tej samej firmie, pozdrawiam. Zgadza się. Ja też mam taką pracę, którą lubię. Zgadza się, że nie jest to fenomenem na nasze standardy polskie. To nie jest żaden fenomen pracować całe życie w jednej firmie. Laki! Pracować w jednej firmie. Niektórzy Australijczycy również. Australijczycy jednak często zmieniają swoje miejsce zamieszkania, często zmieniają pracę. To jest, ja mówię o osobach, które tutaj mieszkają, które poznałam. I w mojej firmie tak naprawdę mam kolegę w pracy, który pracuje w mojej firmie 25 lat. Australijczyk. Tak, zgadza się. Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni do pracy w jednej firmie, a tym bardziej, jeżeli tę pracę lubimy i pracujemy w swoim zawodzie i robimy to, co chcemy robić. Natomiast co chodzi o większości osób, można policzyć na palcach jednej ręki. Więc przynajmniej ja mam takie doświadczenie, ale zgadzam się, nie jest to żaden fenomen. Dla nas Polaków nie jest to jest absolutnie, to jest wręcz normalne. Pozdrawiam również pana Witolda Preski 8223. Cieszę się, że oglądasz. Niejaka Barbara Manowski napisała do mnie, że ją zablokowałam i obraża moich oglądających. Więc pani Barbaro, jeżeli jeszcze raz będzie pani wyzywać moich widzów, no to naprawdę panią zablokuję. I tak jak pani odpisała, sekcja komentarzy, chciałabym, aby ta atmosfera była przyjazna. Mówię, nie zablokowałam pani, bo dalej widzę pani komentarz, więc na pewno nie zrobiłam tego ja. Natomiast jeżeli będzie pani się tak wyrażać, jak się pani wyraża w sekcji komentarzy na temat moich widzów, pani Barbaro Manowski 7835, to na pewno panią zablokuję. Gwarantowane 100%. Pozdrawiam również pana Johna Domańskiego 8983, który jest w Australii od 46 lat. Pozdrawiam bardzo serdecznie. John, napisz, w którym stanie mieszkasz. Pan Max Luxus 5110. Podziwiam, Australia jest daleko od pozostałych światów, a tu jeszcze Perth na drugim końcu i oddalona od większych miast. Ponoć Perth jest bardzo ładne, może się wybiorę. Panie Maxie, bardzo dziękuję za tak miły komentarz i za podziw. Mam nadzieję, że twoje wycieczki do Perth dojdą do skutku, tak jak napisałam w komentarzach. Pozdrawiam bardzo serdecznie i oczywiście zapraszam do oglądania. Gosia Artuchner 872 napisała w komentarzu tak. Bardzo ciekawa historia, pani Barbaro. Zbliżona do mojej. 40 lat spełniona jestem i choroba w Austrii. Pod każdym względem. No dziękuję bardzo serdecznie. No choroba to jest choroba i wiadomo, na to nie mamy wpływu. Na spełnienie marzeń mamy wpływ, na choroby nie zawsze. W momencie, kiedy już w poprzednich odcinkach mówiłam o mojej sytuacji, gdzie wszystko się już ustabilizowało, wszystko było super, doszliśmy już do momentu, gdzie po prostu mogliśmy już wszystko osiągnąć, a tu bach się okazało, że coś się dzieje, coś jest złego. No ale dzięki Bogu widzę, że pani Gosiu również
choroba odpuściła. U mnie na tą chwilę też jest wszystko w porządku, dobrze. Choroba nie wraca, guz się ustabilizował, już nie wraca, więc to jest najważniejsze. Zdrowie najważniejsze i spełniam swoje marzenia. Pani Jolanta Tomczak. Jedna z pań w komentarzach bardzo mocno odniosła się do tego, że nie podałam swojej organizacji, swojej firmy nazwy i nie podałam konkretnych sum, ile zarabiam. Pani Jolanta Tomczyk, NU5DD, napisała: witam panią Basiu. Miło się panią ogląda i słucha. Dziękuję bardzo. Ja nie potrzebuję danych firmy ani nazwy. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Najważniejsze, że jest pani zadowolona i lubi to, co robi. Pozdrawiam z Podkarpacia. Pozdrawiam całe Podkarpacie i panią, również panią Jolantę. Ten komentarz odniósł się oczywiście do osoby, która mi napisała, już wam mówię, słuchajcie, pojechała po mnie jak po łysym koniu. Ten komentarz odnosi się do komentarza pani Małgorzaty Grodzkiej. Pani Małgorzata Grodzka napisała mi tak: proszę pani, z tego co pani opowiada o swojej pracy, to tak pani powiem szczerze, jakby to Australia była więzieniem, klubem, mafią albo sektą. Po co nagrywać film o tym, gdzie pani pracuje, nie mówiąc nic? Co nie znaczy, że nie może pani powiedzieć, w jakiej firmie lub ile pani zarabia. Samo stwierdzenie, że jest pani zadowolona, nic nikomu nie mówi. Ja mieszkam od 20 lat w Niemczech i mogę sobie mówić, gdzie chcę i pisać, komu chcę, gdzie pracuję i ile zarabiam. Nikogo to nie interesuje. Całkowicie wolność słowa. Szczerze współczuję. No to pani Małgorzata Grodzka. Pani Małgosiu, po pierwsze dziękuję za pani czas, który pani poświęciła, aby zanalizować, dlaczego nie mówiłam. Odpisałam pani również na to pytanie, ale jeszcze tu jest, poczekajcie, pani Anna Stawicka 6351. Pani Aniu, moja staławicka, bardzo dziękuję za wsparcie, która odpisała tej pani pod komentarzem, pani Małgosi. W Perth, zachodnia Australia, istnieją sytuacje prawne, na podstawie których pracownikowi nie wolno ujawniać nazwy miejsca pracy oraz zarobków. Może to wynikać z kilku źródeł: umowy o pracę, wewnętrznej polityki i pracodawcy, charakteru stanowiska pracy. Poza tym niepodawanie nazwy pracodawcy czy informacji o wysokości osiąganych dochodów to nie brak wolności słowa, lecz prawo do prywatności i własnych granic. I nie ma czego współczuć, ponieważ pani Basia mieszka w przepięknym, bezpiecznym kraju oraz we wspaniały sposób o nim opowiada. Aniu, bardzo serdecznie ci dziękuję za ten komentarz. Ja również odniosłam się do pani Małgorzaty, której odpisałam. Rozumiem pani Małgorzato perspektywę i cenię sobie, że poświęciła pani czas na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami. Moim celem było przedstawienie ogólnego obrazu życia i pracy w Australii. A pewne kwestie, jak nazwa firmy czy dokładne zarobki, często są objęte klauzulą poufności lub po prostu wolę zachować to dla siebie. A pani Małgosia odpisała mi tak. No słuchajcie, historia. Droga pani, sprawdziłam i dowiedziałam się, jak to się ma. W Australii, z Niemiec, tak bardzo ją interesuje, jak nazywa się moja firma i ile ja zarabiam. No dobra, jedziemy dalej. Co do zasady, można podać nazwę, w której się pracuje, ale zależy to od kilku czynników. I pani Małgorzata z Niemiec mnie informuje, jak ja mam żyć i promować mój kanał i mówić o moim życiu prywatnym, bo ona tak chce, bo ona to nawet w Niemczech sprawdziła. Ciekawe, prawda? No ale dobra, jedziemy dalej. Jeśli ktoś prowadzi bloga, kanał na YouTube lub inne media społecznościowe, to może powiedzieć, gdzie pracuje, o ile nie ujawnia tajemnicy firmy. Może ujawnić swoje wynagrodzenie, ponieważ nie jest to jego własna informacja. A w Australii pracodawcy zasadniczo nie mogą zabronić pracownikom rozmawiania o wynagrodzeniu, wieku i sytuacjach,
a zwłaszcza po zmianach prawa mających zwiększyć przejrzystość płac. Jednak są wyjątki. Jeśli pracownik ujawnia poufne informacje o firmie, jeśli sprawia wrażenie, że wypowiada się w imieniu pracodawcy, choć nie ma do tego upoważnienia, jeśli narusza politykę firmy dotyczącą mediów społecznościowych, obraża klientów lub ujawnia dane połów. Tak więc, droga pani, myślę, że gdyby pani powiedziała, że pracuje w firmie X, nikt by pani nic nie zrobił. Jeżeli woli pani zachować to dla siebie, to proszę zrobić film na inny temat. Kochani, film był na temat moja praca w Australii. Co ja robię? To były najczęstsze zadawane pytania. Więc ja odpowiedziałam na wasze pytanie, co ja robię w Australii. Wcześniej mówiłam o moim mężu, odcinek wcześniej, a w zeszłym tygodniu mówiłam o mojej pracy. Zrobiło się troszeczkę grubo na tym kanale przez panią Małgorzatę Grodzką, która bardzo chciała wiedzieć, co się u mnie dzieje, jak ta moja firma się nazywa. Ja mogę pani wymyślić, jaką pani chce firmę, do czego jest to pani potrzebne. A co chodzi o szacunek, pewne granice, więc te granice zachowam. Bez względu na to, czy pani będzie chciała wiedzieć, a tytuł był przejrzysty, czarno na białym. Moja praca w Australii. Czym ja się zajmuję na co dzień? Co ja robię? I nie było mowy mówienia nic o mojej firmie, nie było mowy mówienia nic o moich zarobkach. Mogę również powiedzieć, że zarobki w mojej profesji, której ja się zajmuję, mają pewne levele. Od levelu 1 do levelu 8 i zależy, na którym etapie jesteście. To też można sprawdzić w internecie, to nie jest żadna tajemnica oczywiście, bo to jest Shats Awards. Więc moi kochani, jeżeli tak bardzo was interesuje, w jakiej firmie pracuję, nie odpowiem wam na to pytanie, bo to nie ma sensu. Osoby, które mnie znają, to wiedzą, w jakiej firmie ja pracuję. Natomiast nie będę opowiadać o moich klientach, bo nie mam do tego prawa. Nawet klienci się mnie niejednokrotnie pytali, a kiedy z nami zrobisz, Basiu, wywiad? Nie zrobię. Może kiedyś, ale nie teraz. Na pewno nie teraz, nie w momencie, kiedy ja pracuję, kiedy jestem z tymi ludźmi bardzo związana, co chodzi o pracę. Więc no, pani Małgorzata Grodzka, życzę pani Małgosiu, proszę mi napisać, co pani robi, gdzie pani pracuje, jaka firma, ile pani zarabia, jeżeli tak bardzo. Mnie to na przykład nie interesuje. Status majątkowy każdego człowieka jest nieistotny. To nie jest temat na ten kanał. Zarobki, jakie są w Australii, tu mogę wam odpowiedzieć. I tu wam odpowiedziałam i wbiję wam tutaj właśnie tabelkę, jakie są od 1 lipca zarobki właśnie tutaj w Australii. Jakie są różne przedziały. Bo oczywiście to się wszystko tutaj różni. To nie jest tak jak w Polsce. Tu wypłaty są co 2 tygodnie. Tu wypłaty mogą być co tydzień, ale również mogą być też co miesiąc. Bo na przykład kopalnie płacą raz w miesiącu, bo zależy od jakiego pułapu zaczynacie. Jak zaczynacie w firmie jako support worker, jeżeli zaczynacie jako opiekun osób starszych, zaczynacie od podstawowego levelu. Teraz są wymogi takie, że musicie mieć minimum certyfikat 3. Kiedyś było inaczej, teraz wszystko się to pozmieniało. Rząd australijski, już wam też niejednokrotnie mówiłam, bardzo dba o to, żeby pracownicy byli wykwalifikowani, żeby mieli pełne certyfikaty związane z BHP czy z danym zawodem i firma jest zobligowana do tego, żeby wysyłać, szkolić pracowników pod każdym względem. I to jest właśnie, tak wygląda tutaj system pracy w Australii. Co mi osobiście się bardzo podoba, bo mam porównanie w momencie, kiedy macie własny biznes, no na te wszystkie szkolenia, te wszystkie kursy musicie sobie zrobić we własnym zakresie. A właśnie jeżeli pracujecie na etacie, pracodawca jest zobligowany do tego, żeby was wysłać na dane kursy. Nawet jeżeli macie jakieś problemy depresyjne czy coś w tym, bo to słowo depresja jest bardzo modna teraz na ten czas. Ja pamiętam, jak byłam, ja nigdy nie słyszałam, żeby ktoś miał depresję na przykład w Polsce.
przynajmniej w moim otoczeniu nie używało się takiego słownictwa. A odkąd nie wyjechałam z Polski, to słowo depresja na przykład u nas w domu nie miało miejsca. No, natomiast tu w Australii słowo depresja i złe samopoczucie jest na porządku dziennym, czy to są małe dzieci, czy osoby dorosłe, więc no, Australia też dba o ten komfort psychiczny i również ma różne podpisane umowy właśnie, żeby pomóc pracownikom w momencie, kiedy przechodzą jakieś swoje załamanie, jakieś problemy w domu, czy nawet nie czują się komfortowo w pracy. No, my z naszego polskiego punktu widzenia jest tak, idziesz do pracy po to, żeby pracować. No, w Australii jest tak troszeczkę inaczej. No, ludzie pracują, bo to nie można powiedzieć, że oni nie pracują, tylko mają swoje tempo, a ze względu na wielokulturowość, że czasami mam Polakom trochę te tempo nie odpowiada, jest za wolne. No i też my musieliśmy właśnie wyluzować. Ja wiem, na samym początku, jak się przyjmowałam do swojej pracy, to ja byłam po prostu jak wulkan, było mnie wszędzie pełno i wszystko chciałam sama, sama, sama. No nie da się nic wszystkiego samego zrobić, bo to nie funkcjonuje. Ale wracając właśnie jeszcze do tych waszych komentarzy pod ostatnim filmem, no po prostu, no naprawdę, no cieszę się bardzo, że tak dużo was obejrzało mój film, tak dużo was przybyło, nowych osób i też bardzo serdecznie dziękuję. I ja mówię, z mojego punktu widzenia praca na etacie dla mnie perfekcyjna, stabilna, spokojna i przede wszystkim z ludźmi. To jest to, co ja kocham, co lubię i nie zamieniłabym jej na żadną inną. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich moich stałych oglądających, pana Wojciecha Nitę z żoną, panią Halinkę Buckowską, panią Grażynkę Tomas, panią Teresę Plich, dla pana Aldek z Krakowa. No jesteście, z tego co oglądam po statystykach, to oglądacie mnie przede wszystkim w Polsce, oglądacie mnie również tu w Australii, Stany Zjednoczone, Anglia, Kanada, no i oczywiście ościenne Niemcy, Francja, Belgia. Naprawdę mam tu tą rozpiskę tych waszych, mam takie podsumowanie, to jest taka analiza i można zobaczyć, kto, już wam zaraz powiem, słuchajcie, ja jestem normalnie. Na pierwszym miejscu Polska, druga Australia, trzecia Niemcy, Anglicy, Stany Zjednoczone, Kanada, Holandia, Norwedzy, Szwedzi, Italia, czyli Włosi, Irlandia, Francja, Austria, Słowakia, Belgia, Chorwacja, Nowa Zelandia. Słuchajcie, to są kraje, w których wy przybywacie, których wy oglądacie i część z nich jest oczywiście tłumaczona, część z nich jest, nie wiem jak wygląda ten podkład mojego głosu w innym języku, no wyobrażam sobie, ale mówię, no kochani, i tak jestem bardzo szczęśliwa, bo mówię, tutaj kanał się fajnie rozrasta. A czekajcie, bo coś tu zepsułam. Ale wiecie, jaki mam przedział wiekowy? No słuchajcie, od 25 roku życia do 65 plus. No słuchajcie, naprawdę to jest niesamowite. Czyli cała paleta wiekowa ogląda właśnie mój kanał, z czego się bardzo, bardzo cieszę i serdecznie zapraszam i dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście. Jest dużo nowych osób. Teraz jest zima w Australii. Dzisiaj było 9 stopni czy 7 stopni w nocy. No zimno jak diabli, Jezu. No ale mamy zimę, już mamy połowę zimy. Przez połowę lipca i jeszcze 1,5 miesiąca już będziemy mieli wiosnę. Na wiosnę też mamy swoje plany, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. No bądźcie ze mną. Teraz właśnie mój mąż rozpalił właśnie ognisko. Będziemy sobie siedzieć tutaj na bykach. Hany to już mi przygasza tam się. Musisz dołożyć. No więc dzisiaj będzie taki podsumowujący ostatni odcinek. Takie ja to się śmieję, że takie pogaduchy, nie pod winogronem, tylko no, pod blachą dzisiaj, pod grzejnikiem, a za chwilę będzie przy kominku, dlatego że mówię, no winogron
czekamy na wiosnę, lato. Mam nadzieję, że urosną w tym roku. No, ale mówię, pogaduchy, odpowiadanie na wasze pytania, bo zaciekawienie było dość duże. Też dostałam, w którymś komentarzu, gdzieś go zgubiłam, nie mogę go znaleźć, z propozycjami, co chcecie wiedzieć. I na pewno poszukam ten komentarz i w następnym odcinku spróbuję odpowiedzieć na pytania, ale mimo wszystko właśnie to jest, to, co chciałam państwu przekazać, bo mówię, wiem, że praca, zarobki w Australii bardzo interesują każdego. Gdzie szukać pracy w Australii? Bo też się pytacie, czy można łatwo znaleźć pracę, czy nie można. Ja nie wiem, jak w innych stanach. Tu w zachodniej Australii na razie nikt nie narzeka na brak pracy. Też zależy, w jakiej dziedzinie szukacie. Na kopalnię, no też trzeba sprawdzać, bo dużo jest zapytań o kopalnię. A to, że pochodzę ze Śląska, więc dużo górników też do mnie pisze na maile z pytaniem, czy my moglibyśmy jako polski górnik przylecieć tutaj i pracować. Słuchajcie, ja nie jestem agencją pracy i nie mogę wam powiedzieć, czy te kwalifikacje, które posiadacie w Polsce, będą zakwalifikowane tutaj. To nie, to musicie już ten proces sobie znaleźć sami, ale jest taka możliwość. Możecie to sprawdzić na stronach rządowych. Pod opisem filmu piszę wam właśnie te strony rządowe, jak chcecie. Pokażę wam, wpiszę wam również link do stron, gdzie firmy ogłaszają zapotrzebowanie dla pracowników. I to jest na całą Australię, ale jak piszecie na przykład Zachodnia Australia, Western Australia, to wam wtedy pokażą tylko oferty pracy tutaj w Zachodniej Australii. Jeżeli napiszecie New South Wales, to wtedy pokażą wam tylko w tamtym rejonie. A jak chcecie zobaczyć w całej Australii, też właśnie podlinkuję wam tutaj, wkleję wam te linki właśnie, co chodzi o pracę i będziecie mogli sobie zobaczyć sami. Bez języka angielskiego na kopalnię raczej mało prawdopodobne, że was ktoś przyjął. Jednak angielski jest bardzo potrzebny, bo to są prace fizyczne, a przy pracach fizycznych no dobrze by było pewne BHP przestrzegać i rozumieć, o co chodzi, dlatego że Australia jest bardzo, bardzo skrupulatna, co chodzi o BHP, co chodzi o bezpieczeństwo pracy. I jeżeli złamiecie jeden jakiś minimalny punkt, no możecie ponieść tego konsekwencje w razie jakiegokolwiek wypadku. Więc tu Australijczycy bardzo się zabezpieczają, szkolą pracowników pod tym kątem, co im wolno, czego nie wolno w pracy, jakie warunki pracy dla ich bezpieczeństwa, bo to nie jest to, że tylko dla pracodawcy bezpieczeństwa. Nie, nie. To chodzi właśnie o pracownika, żeby pracownik umiał siebie sam zabezpieczyć właśnie w pracy, żeby nie zrobił sobie krzywdy tak naprawdę. No, się nagadałam znowu dzisiaj, ale to mówię, to jest takie odpowiadanie na wasze pytania. Daj mi tu jeden klocek. Wow! Tu budzę się razem ze słońcem nad ranem, gdy cichy wiatr kołysze gałęzie drzew. Powietrze pachnie eukaliptusowym Nie wiem, czy mi się zmieści. lasem, a każdy dzień Wow! przynosi nowy sens. No i właśnie to jest dlaczego nie chcę mieć kominka w domu. Bo rzucisz i wszystko ci się wysypie na dół. O nie. Ptaki witają świat melodią pełną barw. W prostych chwilach odnajduję szczęście, bo właśnie tutaj płynie mój własny czas. Australio, Ładny kominek, jesteś nie? moim domem, Wiecie, jak jest przyjemnie. moim Wow! spokojem, moim Pokrzywam światłem co dnia. Altrutyzmu nie będzie. Pod bezkresnym niebem uczę się na nowo, jak pięknie może smakować każda chwila. Australio,
Tutaj odnalazłam ciszę i nadzieję. Tutaj serce mówi, to mój świat. Widzicie, kochani, tutaj jest ciepełko. Pięknie na świeżym powietrzu. W takiej oprawie będę kończyć. W dniu dzisiejszym dziękuję za oglądanie, za to, że jesteście i mam nadzieję, że jutro pojedziemy na jakiś spacer, na jakąś wycieczkę. Pod ostatnim filmem no dość dużo Was przybyło, nowych osób, więc jeżeli mnie nie znacie, mam na imię Basia, mieszkam w zachodniej Australii. Wpisuję na moim kanale moje życie, to jest mój pamiętnik, to są moje spostrzeżenia i moje doświadczenia. Już kończyć ten odcinek. Jeszcze raz bardzo serdecznie Wam dziękuję, no i zapraszam na jutrzejszy spacer tu po australijskich. Jaki temat podejmę, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, gdzie wylądujemy jutro i co będziemy oglądać. Srebrną mgłą. Trzymajcie się, kochani. Buźka. Po zimie Bye. znowu wraca ciepłe lato, a ogród budzi się zielenią co rok. Wieczorem gwiazdy świecą jak latarnie, księżyc zagląda przez otwarte drzwi i wiem, że szczęście mieszka bardzo blisko, w codziennych chwilach, które tworzą dni. Australio, jesteś moim domem, moim spokojem, moim światłem co dnia. Pod bezkresnym niebem uczę się na nowo, jak pięknie może smakować każda chwila. Australio, ziemio pełna słońca, Twoje drogi prowadzą mnie przez świat. Tutaj odnalazłam ciszę i nadzieję. Tutaj serce mówi, to mój świat. Nie liczę już przebytych kilometrów, nie pytam losu, dokąd jeszcze iść, bo dom to miejsce, gdzie serce oddycha, gdzie każdy świt pozwala naprawdę żyć. Gdy poranek znów otwiera okna, a wiatr przynosi zapach oceanicznych fal, patrzę przed siebie z wdzięcznością i uśmiechem.